centrum Teheranu z kolegą, który nas tutaj przywiózł, ale niestety nie może nas dzisiaj zabrać do siebie na nocleg, więc ewentualnie jeśli nic nie znajdziemy, to park, ale jeszcze jest szansa, że coś namierzymy przez internet. Dzisiaj jest weekend, dlatego jest tak dużo ludzi. Próbujemy znaleźć jeszcze coś, jakieś miejsce, żeby zrobić wydruk dokumentów, żeby jutro iść do ambasady. Zobaczymy, jak się z tym wszystkim uda. To jest takie centrum handlowe, ale dzisiaj większość sklepów jest zamknięta. Anytime you announce a story from the person, the Quran is not a story. It is a directly passage from the Allah, from the God.
18 سال شیشم To co, nie wiedzieliśmy, że dzisiaj na urodziny jeszcze wpadniemy, nie? No. Nie wiedzieliśmy. To dobrze, że przyjechaliśmy, nie? Tak. Dlatego tyle gości jest. Tak. Wpadliśmy na urodziny do naszego gospodarza dzisiejszego. W ogóle o tym nie wiedzieliśmy, że dzisiaj będą jego urodziny, także bardzo miła niespodzianka. Cała ta akcja z szukaniem dzisiejszego noclegu to cały odcinek można by z tego zrobić. Nie, ale fajnie, że się udało, także świetnie. How are you? Thank you very much. Impreza się skończyła 23:15, a my jeszcze z panem i solenizantem mamy się wybrać na jakieś jezioro, które jest tu bardzo niedaleko, a podobno jest bardzo ładne. Więc skorzystamy z okazji i przejedziemy tam kawałeczek. W ogóle nieźle trafiliśmy, słuchajcie. Naprawdę. Idziemy nad jezioro. Jest fajnie, bo oni mówią, koło domu jest jezioro. Tylko 10 minut. Jechaliśmy chyba 20 minut samochodem. I to nie tak, że staliśmy w korku, po prostu autostradą jechaliśmy. Bardzo blisko domu. Ale bardzo ładne za to jest. To jest duże miasto. Tak, to jest wielkie miasto. A my tak stwierdziliśmy, że chyba mieliśmy trzecią imprezę pod rząd. Trzecią? Aha, tak. Nie, bo 500 km. Wczoraj była impreza szaszłykowa, a dzisiaj Niewiadomych powodów. urodzinowa. A ludzie też dzisiaj imprezują, bo tak jak już wcześniej mówiłem, że dzisiaj jest piątek, więc jest to dzień świąteczny, a poza tym jutro zaczyna się Ramadan. Więc to taki ostatni dzień przed postem. To jest niesamowite, że jest 12 godzina, a w parku jest masa ludzi. Po prostu dzieciaki się bawią, jeżdżą na rowerach, puszczają balony. Niektórzy piknikują na kocykach, robią sobie jakieś jedzonko bez... Po prostu palą sziszę, normalny luz. No, gdzie by tak w Polsce o tej godzinie już by chyba wszyscy w łóżkach leżeli, nie? A park żyje po prostu. W Polsce by tylko macie ludzi, którzy gdzieś wyszli. Tak, a Do tutaj... tego się nie wychodzili. A tu nie ma młodych, tu są całe rodziny z dziećmi. Babcie, mamy, tacy, wujkowie i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite. Tak, mamy sobotę rano, bardzo wcześnie. Jeszcze nie ma 7, jest za 10:07. I właśnie ruszyliśmy w drogę do konsulatu uzbekistańskiego, który jest stąd oddalony o 22 km, bo Teheran jest bardzo wielkim miastem. Akurat spaliśmy w takiej dzielnicy, która jest oddalona o 22 km, ale możemy się tam w miarę łatwo dostać, chociaż wymaga to kilku przesiadek, więc najpierw 5 minut spaceru na przystanek autobusu, później każdym autobusem jedziemy do metra. W metrze musimy zrobić jedną przesiadkę, wysiąść na danej stacji, ale to jeszcze nie wszystko, bo stamtąd jeszcze trzeba wziąć autobus, ewentualnie taksi, ale prawdopodobnie będzie to autobus. Zobaczymy, na którą godzinę tam dojedziemy. I tak, ponieważ dzisiaj jest sobota, dzisiaj zaczął się Ramadan, wczoraj było święto piątkowe, więc tak naprawdę nie wiemy, czy ten konsulat dzisiaj będzie czynny. Wczoraj ktoś gdzieś sprawdzał, gdzieś ktoś dzwonił, chociaż do konsulatu się nie dało dodzwonić. No nic, jeśli będzie dzisiaj nieczynny, to
przynajmniej będziemy mieli już przetartą drogę, jak tam dotrzeć. Tak. Jedziemy autobusem. Autobus jest podzielony na dwie części. Jest część dla mężczyzn z przodu od kierowcy i tutaj, gdzie Dorenda stoi, jest część dla kobiet z tyłu. Więc ja rozumiem, że kobieta nie może tutaj prowadzić autobusu. Chyba wtedy musiałyby się części zamienić. Może to jest trzecia część Z tyłu. dla kierowcy. Może. W końcu zrobiło się trochę więcej miejsca w tym metrze, bo ciężko było wejść. Musieliśmy 2 pociągi odpuścić, bo nie zmieściliśmy się do środka. Ludzie się pchali, przepychali. Masakra. Dlatego rozumiemy, czemu jest podział na część damską i męską, nie? Mówię, że rozumiemy, dlaczego jest podział na część damską i męską w tym metrze. I dlaczego ludzie lubią jeździć z taksówką. Tak. Teraz jest więcej miejsca, ale wcześniej była masakra. I tak samo jak autobus też jest podział wagonów dla kobiet i dla mężczyzn. Akurat my jedziemy razem w wagonie dla mężczyzn. Ale generalnie chyba to nie jest problem, nikt się nie czepia, że Dorenda tutaj jedzie. Dotarliśmy do konsulatu i okazało się, że jednak jest dzisiaj zamknięty, chociaż dzisiaj sobota i wszyscy pracują, ale tam były takie dzwonki, domofony, dzwoniliśmy, pukaliśmy, nikt nie otwierał. Potem posiedzieliśmy chwilę na murku i pani zerkała z okna. Jak do niej pomachałem, to otworzyła okno i dopiero nam powiedziała, że będzie jutro otwarte od 9 do 1. No jakby się wczoraj udało zadzwonić, to dzisiaj byśmy nie musieli tu jechać, no ale wiecie, próbowaliśmy tam dzwonić na 3 różne numery i też nikt nie odbierał. Bo był piątek. Bo był piątek. Przedwczoraj trzeba było dzwonić. Trzeba było przedwczoraj, dokładnie. No nic, za to mamy wycieczkę zrobioną, wiemy już jak się tam dostać. Najgorsze to, że jutro znowu musimy o 6 rano wstać. Tak. Ale za to może dzisiaj pójdziemy wcześniej spać. Podejrzewam, że nie, bo jedzenie będzie dopiero... Pewnie jak my przyjdziemy do domu wieczorem, to akurat będzie zachód słońca Tak. i oni zaczną jeść. Tak. Zmieniliśmy lokalizację, przenieśliśmy się dzięki metro w zupełnie inną część nie Iranu, tylko Teheranu. No Iranu też, no bo jesteśmy w Iranie, ale przejechaliśmy teraz bardziej na południe Teheranu. I na wschód. A nie. No już tak, trochę- na wschodzie już byliśmy, teraz bardziej zjechaliśmy na południe. Teraz musimy przejść jakieś może 10, może 15 minut na nogach, a idziemy na polski i nie tylko polski, generalnie katolicki czy tam chrześcijański cmentarz, który się tutaj znajduje w Teheranie. Pochowanych jest tam wiele różnych narodowości, ale to już coś więcej na ten temat powiemy, jak tam dojdziemy. Ja od rana poszczę. Zobaczymy, jak mi pójdzie, bo już mi się pić zaczyna chcieć. Już bym się coś napił. A posiłek dopiero możliwy po zachodzie słońca. Bo szukamy też pasty do zębów Bez fluorku. bez fluoru. Spróbujemy do tego marketu wejść. Zobaczymy, co tam w ogóle mają. To jest taki chyba bardziej dyskont, nie? Tak, są ceny, bo normalnie w sklepach nie widać cen i trzeba się albo pytać, co to jest. Coś można jeść zamiast płatków? Taka część musli? Właśnie, możemy tu za płatkami zobaczyć. Ciastek jest duży wybór. Takie ciastka złoty 50, nie, złoty 70. Słuchajcie, taka Coca-Cola, jak ta, 1,5 litra. Około tam 2,30 kosztuje. To jest dobra cena. Także pod tym względem
jest tanio. W ogóle te soki są tanie. Na przykład taki sok pomarańczowy koło 3 zł. To nie jest jakaś duża cena. Taki za też koło 3 zł. Poznaliśmy panią w sklepie, która mówi po niemiecku i nas zaprosiła na chwilę do swojego domu. To sobie odetchniemy przed pójściem na cmentarz. No i wymieniamy tu adresy. Może telegram też napiszemy. Telegram. Jakbyście nie wiedzieli, to Telegram to jest taki Facebook, jakby taki messenger w zasadzie, bo normalnie tutaj Facebook nie jest w ogóle popularny, a wszyscy używają Telegrama. No i my też założyliśmy tego Telegrama, żeby się z ludźmi kontaktować i dzięki temu też wczoraj, dzięki Telegramowi znaleźliśmy nocleg, bo w końcu wysłaliśmy taką informację na grupę Warm Showers, że jest sytuacja awaryjna, że nasz host, który wcześniej byliśmy umówieni, się wycofał, bo nie ma możliwości nas teraz przenocować, chociaż nas i tak przyjechał, nas trochę po mieście powoził. No i napisaliśmy na grupę, taka sytuacja emergency, żeby ktoś nam pomógł, i później ten chłopak to jeszcze przepisał na perski. Ktoś się znalazł i tam po 2 godzinach dostaliśmy numer telefonu i okazało się, że mamy nocleg. Także u tego pana, co wczoraj miał urodziny, ale to już wiecie. Także ten telegram się przydał. To jest dobra rzecz.